Dzień dobry Państwu. Słychać mnie? Witam serdecznie. Mamy przyjemność zaprezentować wspólne wdrożenie, które zrobiliśmy razem z Ergohestia. Wdrożenie dosyć bezprecedensowe, ponieważ jest to prawdopodobnie pierwszy na świecie przypadek, kiedy ubezpieczyciel wykorzystuje pieniądz elektroniczny i blockchain do przekazywania środków klientom końcowym. Najpierw króciutko o tym, kim są nasze firmy, co reprezentują. Oskar. To ja może nie będę mówił, czym się zajmuje Ergohestia, natomiast kilka faktów. Jesteśmy obecnie drugą największą firmą ubezpieczeniową, jeżeli chodzi o ubezpieczenia majątkowe. I te pozycje trzeba było budować na takich dwóch filarach. Jedną jest innowacyjność, drugą jest partnerstwo. Jeżeli chodzi o innowacyjność, to mam tu na myśli zarówno w sferze produktów ubezpieczeniowych, jak i systemów IT. I partnerstwo podobnie, zarówno od strony dystrybucyjnej, jak i od strony partnerów technologicznych. I pójście tą drogą pozwoliło nam obecnie móc się pochwalić tym, że obsługujemy ponad 3 miliony klientów indywidualnych i to jest ta skala, która będzie w tym case'ie miała znaczenie. Dziękuję bardzo. Bilon natomiast może jest troszkę mniej znany niż Ergohestia. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. Natomiast te dwie rzeczy, które chciałbym, żeby Państwo zapamiętali. Po pierwsze, Bilon to pierwsza i do tej pory jedyna w Polsce instytucja pieniądza elektronicznego licencjonowana przez KNF. A druga kwestia to Bilon to również spółka technologiczna, która opracowała własną technologię, własną implementację technologii blockchain czy DLT, rozproszonej księgi głównej, która równocześnie na tej samej platformie przetwarza regulowany pieniądz elektroniczny, dokumenty oraz tożsamość. To teraz kilka słów o samym problemie. Wydaje się on prozaiczny. Musimy zwracać środki naszym klientom, którzy mają nadpłacone środki na polisie. No i teraz skąd się w ogóle biorą nadpłacone środki na polisie i dlaczego nie możemy zrobić zwykłego przelewu? Najczęstszy taki przypadek to jest, kiedy klient kupuje ubezpieczenie, nie wiem, pojazdu, OC, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej taki pojazd zbywa. Wtedy ubezpieczenie OC przechodzi na nowego nabywcę, a za ubezpieczenia pozostałe musimy się rozliczyć. I następuje taka nadpłata, która najczęściej to jest dosłownie kilkadziesiąt złotych, czyli bardzo niewielkie środki, które musimy rozliczyć. A czemu nie możemy zrobić przelewu? No bo nie znamy numeru rachunku bankowego. A czemu nie znamy numeru rachunku bankowego? Bo klient, w szczególności taki offline'owy, tradycyjny, kupując, też nie zna swojego numeru rachunku bankowego. Klient ma w głowie tylko dwa numery. Numer PESEL i numer telefonu i te numery nam podaje. Co więc możemy robić w tej sytuacji tradycyjnie? No możemy albo zadzwonić do klienta, zapytać go o numer rachunku bankowego i wracamy do punktu wyjścia, bo przecież on go nie zna. Więc jak zapytamy, to nam nie powie, poprosi o odzwonienie i tak dalej. Długi proces. Możemy wysłać pismo. No albo możemy wysłać listonosza, czyli zrobić przekaz gotówkowy, który jest drogi, no i w tym przypadku często to będzie koszt obsługi wynosił kilkadziesiąt procent wartości zwracanej kwoty. Poza tym w obecnych czasach wysyłanie listonosza też nie najlepszy pomysł. Jasne. I tutaj przychodzimy do rozwiązania. Rozwiązaniem jest produkt Panel Wypłat stworzony przez Bilona i wykorzystujący wspomniany pieniądz elektroniczny. Jest to rozwiązanie, które umożliwia łatwe, masowe wypłaty w zasadzie dowolnych odbiorców, tak? I praktycznie jedyna informacja, którą potrzebujemy od takiej firmy jak Ergohestia, żeby takie wypłaty dokonać, to jest numer telefonu odbiorcy oraz kwota. Cała reszta odbywa się w zasadzie w sposób elektroniczny, zdalny. Oczywiście wymaga zaangażowania odbiorcy pieniędzy, natomiast jest to niewątpliwie dużo prostszy proces niż ten, o którym opowiadał Oskar i też może być praktycznie natychmiastowy, tak? Czyli odbiorca może dostać pieniądze w przeciągu dosłownie kilku sekund.
To rozwiązanie może być wykorzystane w szeregu różnych zastosowań. Tak? Tutaj mówimy konkretnie o zastosowaniu dla ubezpieczeń do zwrotu nadpłaconych środków ubezpieczeniowych. Natomiast generalnie myślimy o tym rozwiązaniu jako narzędziu do budowania cyfrowego zaangażowania, czy to z klientami, pracownikami, współpracownikami. Ponieważ umożliwia ono natychmiastową gratyfikację odbiorcy i to gratyfikację w konkretnych pieniądzach, w konkretnych złotówkach albo w innej walucie fiatowej. Odróżnia się tym też od takich typowych programów, powiedzmy lojalnościowych, gdzie są zbierane jakieś wyimaginowane punkty. Jest to rozwiązanie, które ma szereg cech usprawniających jego możliwości. Oczywiście daje możliwość w pełni automatycznego nadawania wypłat, czy to poprzez sprzężenie z systemami backendowymi przez proste API, czy wręcz nadawanie wypłat na podstawie pewnych konkretnych zdarzeń. Tak jak wspominaliśmy, wystarczy numer telefonu, odbiorca dostaje wtedy SMS-em powiadomienie, może być też mail, dostaje powiadomienie o czekających na niego pieniądzach i wszystko dzieje się bardzo łatwo i natychmiastowo. Jest to też narzędzie, które bardzo upraszcza zarządzanie budżetami, tak? Ponieważ daje możliwość nadającemu tworzenia pewnych projektów rozliczanych osobno, raportowanych osobno. Oczywiście jest do tego wszystkiego raportowanie, tak żeby można było potem zobaczyć efekty wykorzystania takiego narzędzia i to wszystko jest opakowane w przyjazny interfejs użytkownika. A teraz zobaczmy, jak w praktyce wygląda proces z punktu widzenia ErgoHestia. Z punktu widzenia ErgoHestii jako klienta to chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ten próg wejścia w tę technologię wbrew naszym obawom okazał się dość niski. Mogliśmy bardzo szybko doprowadzić do sytuacji, w której klient może odbierać te środki, wchodzi na stronę w domenie ErgoHestii, która dla klienta wygląda, znaczy właściwie nie wychodzi spoza naszego świata i tam to wszystko realizuje. Żeby przeprowadzić pierwsze testy, nie trzeba nawet się integrować, chociaż API REST-owe jest bardzo przyjazne. Można zasilać prostymi plikami płaskimi i obsługiwać takie wpłaty w panelu. Natomiast z perspektywy klienta najważniejsze jest to, że właściwie cały ten wysiłek to jest wpisanie jednego kodu jednorazowego i wskazanie formy wypłaty, czy chce wypłacić na konto, czy skorzystać z opcji na przykład wypłaty w ogóle z pominięciem konta bankowego. To teraz jeszcze perspektywa klienta. Jeżeli klient obsługuje, ErgoHestii, jeżeli obsługujemy klientów ręcznie, można w takim panelu podglądać, jakie są statusy płatności. Można też dokonywać płatności dla pojedynczych klientów. Ręcznie wymagane są tylko dwie dane, kwota i numer telefonu. To, co już wspominałeś, podział na projekty, lepsze zarządzanie tymi środkami. I perspektywa klienta. Klient po zalogowaniu, po uwierzytelnieniu wybiera formę wypłaty, na przykład na swój rachunek bankowy. Wtedy już ma czas, żeby go gdzieś znaleźć, wydobyć, wpisać i w ten sposób najczęściej korzystają. Zatwierdzenie i to zamyka temat. Natomiast jeżeli chociażby z przyczyn regulacyjnych, czy jakbyśmy chcieli takie też reguły biznesowe określić, wymagana byłaby dodatkowa weryfikacja, na przykład kwota zwrotu byłaby wyższa, to też jest wbudowany w pełni cyfrowy proces Know Your Customer, który potwierdzi tożsamość klienta. Dokładnie tak. I podsumowując, jest to rozwiązanie, które przynosi korzyści zarówno dla klienta biznesowego, tego, który ma potrzebę nadawania, wysyłania płatności do różnorakich grup odbiorców, ponieważ znakomicie upraszcza procesy biznesowe. Tak, to, o czym Oskar początkowo wspominał, bez informacji o tym, do kogo, gdzie dokładnie wysłać pieniądze, jest to naprawdę skomplikowane. Przyspiesza te procesy, umożliwia wykorzystanie narzędzia w różnego rodzaju programach lojalnościowych czy motywacyjnych.
I przy okazji też znakomicie ogranicza koszty tego typu operacji. Natomiast ze strony klienta końcowego, odbiorcy tych wypłat również są ewidentne korzyści, ponieważ cały proces przebiega cyfrowo, jest bardzo szybki, nie wymaga skomplikowanych działań po stronie tego odbiorcy, no i dostarcza konkretną żywą gotówkę, a nie wspomniane punkty, z którymi nie do końca wiadomo, co zrobić. To tyle z naszej strony. Dziękujemy bardzo za uwagę. Oskar 11, Michał Pakuła. Dziękuję.